Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Ostatnio sobie trochę mówiliśmy o black metalu i postanowiłem nagrać kolejny odcinek o zespole z tego gatunku. A tym zespołem będzie Marduk. Marduk to szwedzki zespół black metalowy założony w 1990 roku w miejscowości Norrköping. Założycielem i jedynym stałym członkiem zespołu, który pojawia się na każdej płycie, jest gitarzysta Morgan Håkansson. Pełni on także funkcję głównego kompozytora i tekściarza zespołu. Nazwa Marduk pochodzi od bóstwa z wierzeń babilońskich, będącego bóstwem opiekuńczym miasta Babilon, stwórcą ziemi i nieba. Marduk to zespół, który na scenie wyróżnia się tym, że tak naprawdę ani razu nie pogubił się zbytnio w swoim stylu, który tworzy. W momencie, kiedy wiele kapel błądziło bądź miało problem ze znalezieniem sobie nowego bądź jakiegokolwiek stylu, Marduk cały czas grał swoje, odnosząc sukcesy, wydając nowe płyty i koncertując na całym świecie, w tym i w Polsce, gdzie z tego co wiem ma wręcz status legendy. Do tej pory Marduk wydał 14 płyt studyjnych, tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy. Zaczynamy oczywiście od pierwszej płyty studyjnej Marduka, czyli od wydanej w 1992 roku płyty Dark Endless. Jest to jedyna płyta zespołu, która została wykonana w stylu blank death metalu, ponieważ wiele kapel black metalowych tworzących w tamtym czasie w swoich dokonaniach miało dużo wpływów death metalu. Tak jest też na Dark Endless. Jest to również jedyny album studyjny, na którym pojawił się wokalista Andreas Axelsson, a także basista Richard Kalm. Co do samej płyty, to uważam, że jest spoko i brzmi całkiem nieźle, jednak momentami miałem wrażenie, że perkusja jest ciut za głośna w porównaniu do gitar. Ale moim zdaniem nie brzmi źle i jak na debiut myślę, że jest całkiem spoko. Może i nie jest to najlepszy album Marduka, jaki powstał, ale wciąż uważam, że jest całkiem spoko. Na kolejny album nie musieliśmy długo czekać, bo rok później dostaliśmy kolejny album studyjny, a tym albumem jest płyta Those of the Unlight. Jest to także pierwszy album z udziałem basisty Rogera Svenssona i pierwszy, na którym Joachim Guthberg nagrał wokale, bo na poprzedniej płycie grał tylko na perkusji, a na tej płycie jednocześnie grał na perkusji i śpiewał. Wróćmy jednak do samej płyty. Tutaj moim zdaniem brzmieniowo jest lepiej niż poprzednio. Riffy gitarowe na tej płycie wydaje mi się, że są trochę bardziej wypchnięte do przodu niż na Dark Endless i naprawdę mi się podobają i uważam, że wyszły świetnie. Mamy tutaj naprawdę sporo fajnych kawałków, jak otwierający płytę Darkness Breeds Immortality, będący świetnym otwierającym płytę strzałem, który od razu stawia na nogi i jest zarazem naprawdę świetnym utworem. Mamy także bardzo ciekawy i oryginalny utwór Echoes from the Past, będący jednym z najbardziej oryginalnych utworów Marduka, co niejednokrotnie Nord Azerate, którego serdecznie pozdrawiam, zauważył w swoich filmach. Ponieważ jest to utwór zupełnie inny niż pozostałe. I nie chodzi mi tylko o to, że jest to wolny utwór, zwłaszcza w porównaniu z większością pozostałych kawałków tego zespołu, ale także ma zupełnie inny klimat. Jest to utwór instrumentalny, który przez ponad połowę jest taką bardzo spokojną nutą ze spokojnymi dźwiękami, natomiast w drugiej połowie wchodzą już takie mocniejsze, bardziej metalowe dźwięki, ale i tak są wolne i spokojne. Jednak ja uważam, że takie kawałki Mardukowi mogą wyjść równie świetnie jak te szybkie. Ogólnie mówiąc uważam, że Those of the Unlight to świetna płyta i album wart uwagi, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to bardzo polecam to zrobić. Kolejny album dostaliśmy rok później, a jest nim płyta Opus Nocturne. Uważa się, że na tym albumie Marduk po raz pierwszy zaprezentował szybkie blasty na perkusji, które są obecnie charakterystyczne dla tego zespołu, więc ten album można powiedzieć, że jest takim wyznacznikiem stylu Marduka, czyli szybkie, agresywne utwory ze wspomnianymi blastami. I uważam, że wyszło to wszystko naprawdę dobrze. Jest to również ostatni album Marduka z udziałem wokalisto-perkusisty Joachima Guthberga, który na tym albumie pełni tylko funkcję wokalisty, a rolę perkusisty przejął Fredrik Andersson. Znalazły się na tej płycie różne ciekawe kawałki, jak np. Demek Ładen Tyrany, który jeszcze się pojawi na innej płycie Marduka, ale o tym nieco później. Więc ja uważam, że Opus Nocturne to kolejny solidny album Marduka. W 1996 roku dostaliśmy kolejną, czwartą już płytę studyjną Marduka, jaką jest album Heaven Shall Burn When We Are Gathered. Tytuł tego albumu odnosi się do utworu Dies Irae grupy Bathory z albumu Blood, Fire, Death. Na cześć nazwy tego albumu nawet powstała niemiecka grupa metalcoreowo-melodic death metalowa Heaven Shall Burn.
Wróćmy jednak do samej płyty. Na tej płycie mamy brzmienie, które jest charakterystyczne dla tej grupy i będziemy je jeszcze mieli przez pewien czas. Jest to również pierwszy album z udziałem wokalisty Erika Hocksteada, znanego lepiej jako Legion. Brzmieniowo uważam, że album ten wypada naprawdę dobrze. Mamy tu sporo fajnych riffów i ciekawych utworów. Nawet w warstwie tekstowej są tu ciekawe utwory, m.in. Dracul Vadomni Dino in Transylvania, który odnosi się do postaci będącej jedną z głównych inspiracji dla Morgana do pisania tekstów utworów Marduka, o której jeszcze sobie powiemy nieco później, bo jest to tak naprawdę dopiero drugi utwór na temat tej postaci w dorobku tego zespołu, po utworze Deme Quadentyrane z Opus Nocturne. Ogólnie mówiąc, uważam, że płyta Heaven Shall Burn to kolejny bardzo udany album w dorobku Marduka, który zdecydowanie polecam przesłuchać. Natomiast kolejny album wydany w 1998 roku to moim zdaniem największy szczyt w dorobku tej kapeli. A mowa oczywiście o albumie Nightwing. Muzycznie, teoretycznie ten album nie wprowadza zbytnio czegoś zupełnie nowego, ale jednak jako całość wypada najlepiej spośród wszystkich. Moim zdaniem płyta ta jest świetnie przemyślana muzycznie i udało się tutaj zmieścić zarówno szybkie, agresywne łomoty, takie jak mój ulubiony kawałek z tej płyty, jak i mój ulubiony kawałek Marduka, Slay the Nazarene, jak i wolniejsze utwory, takie jak Dreams of Blood and Iron. I co ciekawe, ten album został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, Dictionary Infernal, w warstwie tekstowej skupia się na tematach antyreligijnych i satanistycznych, na takich utworach jak na przykład wspomniany Slay the Nazarene czy Blood Tide XXX. A druga część, The Warlord of Wallachia, skupia się na historii postaci Włada III Palownika, XV-wiecznego władcy Wołoszczyzny, który jest jedną z głównych inspiracji dla Morgana do pisania tekstów utworów Marduka. Część tą rozpoczyna wspomniany Dreams of Blood and Iron, który pokazuje, że wolniejsze kawałki to też mocna strona Marduka, a kończy ją kawałek Anno Domini 1476, odnoszący się do śmierci Włada w 1476 roku. Generalnie bardzo Wam polecam się zapoznać z tekstami tych utworów, bo moim zdaniem naprawdę w ciekawy sposób opowiadają tą historię, że aż sam się zainteresowałem tematem. Na tym albumie znalazł się też utwór Deme Quadentyrane, który pojawił się już wcześniej na albumie Opus Nocturne. I tak jak inne utwory z tej połowy płyty, odnosi się do postaci Włada Palownika. Dodatkowo jest to pierwszy z 3 albumów Marduka zaliczanych do trylogii Blood, War and Death. Także ogólnie mówiąc uważam, że Nightwing to zdecydowanie najlepszy album Marduka jaki powstał i płyta, z którą moim zdaniem warto się zapoznać, bo moim zdaniem jest zarówno świetna muzycznie, jak i ciekawa w warstwie tekstowej. Bardzo, ale to bardzo polecam. Kolejny album nie schodzi z poziomu i cały czas go trzyma. A tym albumem jest wydana w 1999 roku płyta Panzer Division Marduk. Na tej płycie główną tematyką tekstów jest ogień i wojna. Między innymi II wojna światowa, która również jest jedną z głównych inspiracji dla Morgana, więc tutaj tematyka tekstów się troszeczkę zmieniła. Co do samej muzyki, to tutaj mamy podobny styl co poprzednio, tyle że tutaj Marduk zdecydował się nam dać same szybkie, krótkie strzały. Sama płyta trwa zaledwie 30 minut, więc bardzo mało, ale biorąc pod uwagę, że mam tu zaledwie 8 utworów i każdy z nich jest szybką, rozwalającą sieką, no to myślę, że tutaj akurat jest to zaleta tej płyty. Uważam, że jest to jeden z najlepiej przemyślanych albumów Marduka spośród wszystkich i według mnie Panzer Division Marduk to zdecydowanie jeden z najlepszych albumów Marduka ogółem. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie słuchał tej płyty, to moim zdaniem warto to nadrobić. Na kolejną płytę nie musieliśmy długo czekać, bowiem w 2001 roku dostaliśmy kolejną płytę, a jest nią album Le Grand Danse Macabre. Tytuł albumu pochodzi z języka francuskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza Wielki Ponury Taniec. Sam album jest trzecim i ostatnim albumem będącym częścią trylogii płyt Marduka określonej jako Blood, War and Death. A co do samej płyty to tak. Jeśli myśleliście, że po kapitalnych płytach Nightwing i Panzer Division Marduk zespół złagodzi brzmienie i pójdzie nie wiadomo gdzie, to byliście w wielkim błędzie, bo Marduk prawie w ogóle nie błądzi, czego Le Grand Danse Macabre jest doskonałym dowodem. Już w zasadzie otwierający płytę po intrze utwór Azrael jest tego doskonałym dowodem. I takie łomoty i sieki, takie jak ta, mamy znowu przez praktycznie całą płytę. Także uważam, że Le Grand Danse Macabre to kolejny bardzo udany album Marduka, który pokazał, że zespół wciąż jest w dobrej formie i nie gubi się w swoim stylu w odróżnieniu do wielu innych kapel,
co się przez pewien czas gubiły w tym, co grały i nieraz dawały coś kiepskiego. A Marduk tym albumem pokazał, że póki co w ich przypadku tak nie będzie. W 2003 roku dostaliśmy kolejny album studyjny Marduka, jakim jest płyta World Funeral. Po wydaniu tej płyty niektórzy fani zarzucili zespołowi wybieranie komercyjnego podejścia do mainstreamu, ponieważ spodziewali się płyty w stylu Panzer Division Marduk. Tutaj jednak dostali płytę, która równoważy bardzo szybkie utwory, takie jak With Satan and Victorious Weapons, z wolniejszymi kawałkami, takimi jak Bleached Bones. Moim zdaniem na tej płycie wyszło im to bardzo fajnie i uważam, że to narzekanie było trochę bez sensu, ponieważ w końcu takie połączenie mieliśmy już wcześniej, na przykład na Nightwing czy Dose of the Unlight. Warto także wspomnieć, że na tym albumie, a dokładnie na początku wspomnianego utworu With Satan and Victorious Weapons, mamy fragment utworu Imię Róży, a także w utworze He Race mamy cytat z filmu Mordercze Kuleczki, więc takie ciekawostki, jakby ktoś nie wiedział. Także uważam, że World Funeral to świetny krążek, który nadal trzyma poziom, bo moim zdaniem Marduk zwykle trzyma poziom i daje solidne płyty, czego World Funeral jest doskonałym przykładem. I World Funeral to był także ostatni album zespołu, na którym pojawił się wokalista Legion. Po jego odejściu do zespołu dołączył nowy wokalista, Daniel Rosten, znany również jako Mortus, a także powrócił Magnus Andersson, który był swego czasu gitarzystą zespołu, jednak od tej pory był basistą. I wraz z nimi Marduk nagrał kolejny album studyjny pod tytułem Plague Angel. Tym razem zamiast tematyki satanistycznej, oprócz tematyki wojennej, mamy na tej płycie również teksty o bardziej religijnym kierunku. Wynika to m.in. z tego, że pisząc teksty utworów Marduka, Morgan inspiruje się także Biblią. Z tego co nawet wiem, to Morgan z Mortusem znają się na Biblii, pomimo niereligijnej postawy zespołu. Wróćmy jednak do muzyki. Na tej płycie według mnie brzmienie jest nieco lepsze. Wciąż utwory są ciężkie i brutalne, jednak tutaj moim zdaniem wyszły odrobinę lepiej niż poprzednio. Mamy tutaj, tak jak często u Marduka, zarówno ekstremalne szybkie strzały, jak i wolniejsze kawałki. Wśród tych drugich znalazł się moim zdaniem jeden z najlepszych kawałków tej kapeli, a konkretnie Perish in Flames, który udowadnia, że wolne kawałki to też mocna strona zespołu. Wracając natomiast do tekstów, to tutaj, tak jak na Nightwing, uważam, że teksty tych utworów są również interesujące. Tutaj przede wszystkim mamy teksty o wojnie, a zwłaszcza II wojnie światowej, takie jak otwierający płytę The Hangman of Prague, odnoszący się do Reinharda Heydricha i jego inwazji na Czechosłowację, czy słynny kawałek z tej płyty Warszał, co po niemiecku oznacza Warszawa, opowiadający o powstaniu warszawskim, tak jak utwór Uprising z płyty Coat of Arms grupy Sabaton, o której kiedyś sobie mówiliśmy. Tak więc ogólnie mówiąc uważam, że Plague Angel to zdecydowanie jedna z najlepszych płyt Marduka, jakie powstały. I czas na kolejną płytę, a kolejnym albumem jest wydany w 2007 roku Rome 512. Tytuł tej płyty odnosi się do wersetu Biblii z listu do Rzymian, który widzicie teraz na ekranie, a sama okładka płyty jest inspirowana fragmentem obrazu Trionfo della Morte, co można przetłumaczyć jako Triumf Śmierci, a oryginalny obraz macie teraz na ekranie. Obraz ten jest dziełem Giacomo Borlon de Buscisa, XV-wiecznego włoskiego malarza, który namalował ten obraz w 1485 roku. Ten konkretny fragment znajduje się także w kościele w miejscowości Cluzon we Włoszech. Wróćmy do samej płyty. Uważam, że ten album jest jedną z ciekawszych płyt w dorobku Marduka. Brzmieniowo moim zdaniem wypada równie dobrze jak poprzednia płyta i słucha się jej naprawdę dobrze. W sumie to na moje ucho jedyne co się zmieniło to tak naprawdę bębny, ale akurat na lepsze, bo perkusja na tej płycie ma jeszcze więcej mocy niż poprzednio. A gitary brzmią mniej więcej tak samo jak na poprzedniej płycie. I ogólnie mówiąc uważam, że jest to naprawdę solidny black metalowy album. Więc uważam, że Rome 512 to kolejna bardzo solidna płyta w dorobku Marduka. Chodzimy zatem do kolejnego albumu Marduka, jakim jest album Wormwood. Na tej płycie brzmienie, pomimo tego, że nie zmienia się jakoś bardzo, to jednak jest inne niż na poprzedniej płycie. Jednak moim zdaniem wyszło to zespołowi na dobre. I uważam, że płyta ta brzmi naprawdę dobrze. Zwłaszcza takie kawałki jak Funeral Dawn, który jest kolejnym dowodem na to, że wolniejsze numery wychodzą Mardukowi równie świetnie jak te szybsze. Co do warstwy tekstowej, to teksty na tym albumie odnoszą się do zniszczenia duszy i umysłu, a także oddania się oświeceniu lucyferiańskiemu. Więc jak widać, zespół jest w stanie pisać teksty o różnych tematach, na różnych pytach, co jest moim zdaniem ciekawe.
Tak więc ja osobiście uważam album Wormwood za naprawdę solidny album w dorobku Marduka i za jedną z lepszych płyt tego zespołu. I na kolejny album Marduka przyszło nam czekać 3 lata, co od tej pory stanie się regułą. I tak oto w 2012 roku dostaliśmy kolejny album studyjnej grupy pod tytułem Serpent Sermon. Tutaj na tej płycie, jeśli chodzi o muzykę, to dominują przede wszystkim szybkie strzały i łomoty, jak na przykład kapitalny, moim zdaniem, Sauce for Belial. Muzycznie ten album wypada równie świetnie jak poprzedni, jednak uważam, że Serpent Sermon to płyta nieco lepsza niż poprzednia. Co do warstwy tekstowej, to gitarzysta zespołu, Morgan Håkansson, opisuje ten album jako Ewangelię opartą na biblijnej idei wiecznego potępienia. Jednak nie jest to mimo wszystko album koncepcyjny. Ogólnie mówiąc, uważam, że Serpent Sermon to kolejny naprawdę udany album Marduka. Regularność wydawania płyt Marduka co 3 lata się powtarza i tak oto w 2015 roku dostaliśmy kolejny album studyjny zespołu pod tytułem Frontschwein. Jest to płyta koncepcyjna, której tematyka tekstów skupia się na tematyce II wojny światowej, co będzie kontynuowane jeszcze na kolejnej płycie. Sam tytuł, Frontschwein, w dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza frontowa świnia. Co do samej płyty, to jest to kolejny świetny łomot i to taki dosłowny. Ta płyta to naprawdę porządny strzał, a zwłaszcza kończący płytę kawałek Thousandfold Death, który jest bardzo szybką, bardzo mocną strzałą, a Mortus w tym utworze śpiewa tak szybko, że ja się zastanawiam, jak on to zaśpiewa na żywo i czy kiedykolwiek to zrobi, bądź zrobił. Na tej płycie są również wolniejsze kawałki, jak na przykład Nebelwerfer, więc Marduk ponownie pokazał, że mimo iż gra przede wszystkim łomoty, to jest w stanie tworzyć też świetne wolniejsze kawałki. Także podsumowując, jest to naprawdę mega solidny i świetny album Marduka i zdecydowanie jedna z najlepszych płyt w ich dorobku. I 3 lata później dostaliśmy kontynuację płyty Frontschwein, jaką jest płyta Victoria. Jednak mimo iż jest to kontynuacja poprzedniej płyty, nie jest ona tym samym co Frontschwein. I niestety muszę przyznać, że ten album jest sporo gorszy. I to sporo gorszy niż poprzednio do dokonania kapeli. Mi się trochę rzuca w ucho przemyślenie tej płyty, ponieważ album trwa prawie 33 minuty, a zawiera tylko 9 utworów. W teorii można myśleć, że będzie to coś w stylu Panzer Division Marduk, gdzie mieliśmy niemal same szybkie, krótkie utwory, jednak tu jest inaczej, ponieważ tutaj w tej długości próbowali zmieścić zarówno bardzo szybkie utwory, takie jak Devil's Song czy June 44, jak i wolniejsze, takie jak Silent Night. Jednak tutaj uważam, że te wolniejsze kawałki nie wyszły aż tak dobrze jak te na starszych dokonaniach, jak na przykład Perish in Flames, Dreams of Blood and Iron, Echoes from the Past czy Funeral Dawn. I tutaj wydają się trochę niepotrzebnie wydłużone i spowolnione. Moim zdaniem dało się to lepiej zrobić, co pokazały poprzednie płyty. To wciąż moim zdaniem dobra płyta, ale jednak gorsza niż poprzednia. I tak oto kończę ten odcinek. Mój ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie. I to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz i co tam jeszcze chcecie. I tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się i cześć.